Zaczynamy kolejny dzień. Mamy wschód słońca. Godzina 8:30. Już tu spacerują po plaży. Ogólnie to Szczepan spaceruje po plaży. My śpimy na tym klifie. Tam jest tego, ale jak widzicie już jest tak delikatnie pochmurno. No pogoda, powiem wam, tutaj się zmienia jak w kalejdoskopie. Od tej strony mamy tu jeszcze w słońcu stoimy. No, ale tak naprawdę będziemy się zbierać. Jechać na następną miejscówkę. Zobaczcie, jaki kanion tutaj jest. Jaki tutaj mamy prywatny kanion. Ale coś wam pokażę. W nocy były przeboje, bo ktoś tutaj bączka wykręcił, jak widzicie w tym miejscu. No i Szczepan dostał kamykiem. No, ale autentycznie wjechał tędy o chłopaczek. I zobaczcie, tutaj jest to. I tam przygazował. Tak, chyba zrobił to tak specjalnie, nie wiem. W każdym bądź razie o drugiej w nocy wstaliśmy na równe nogi. No i tak patrzyliśmy, co się dzieje. Ogólnie no to mało lat pod wpływem alkoholu, no bo tak szczerze, no, nikt poważny nie będzie jeździł o drugiej w nocy samochodem i bączki kręcił, prawda? Słuchajcie, my zaraz się zmywamy, zobaczyć następną miejscóweczkę, na której też już byliśmy, bo jeździmy już po takich sprawdzonych miejscówkach, tych takich fajnych, no licząc na to, że jest nadal miejsce, no bo to jest zabawne. Zabawne jest to, że tak jak mówiłem, 29 października, a my się martwimy, czy znajdziemy miejsce, tak? No zresztą zaraz coś wam pokażę. Poczekajcie, idziemy tam, w tamtą stronę. Zobaczcie tu. Wczoraj były tu same osobówki. Rano wstajecie i macie same kampery, tak? O. Czy dzisiaj osobówki przyjadą na plażę? Nie, no jak jest takie załamanie pogodowe, to raczej nikt nie przyjedzie. Aczkolwiek nie wiadomo, no bo pogodynka mówi, że po obiedzie ma być znów słoneczko. Więc chmurki, które mamy teraz... O, Szczepan idzie się wykąpać. Że chmurki, które mamy teraz, są tylko teraz do południa, a potem ma być fajnie. I ja wam powiem, że tak jest na Sardynii. Tak, jest tak na Sardynii, że niejednokrotnie budziliśmy się w cudzysłowie w deszczu, bo było tak, że w nocy padało, a na obiad już była piękna patelnia. No i takie przejście z rana tu wam pokażę, jak wszyscy vanlifersi sobie tutaj żyją z rana. Kawka o tej porze. Bardzo fajne miejsce. Tak jak mówiłem, no ja tutaj zawitałem trzeci raz w tą miejscówkę. Także jak człowiek wraca, to wraca tylko tam, gdzie mu się podobało. Dobra, słuchajcie, my zaraz lecimy, zobaczymy, czy uda nam się zdobyć następne miejsce, a jak nie, no to będziemy kombinować. Zobaczymy, co ten dzień nam przyniesie. Zobaczcie, jaka fala. Zobaczcie, dziś jest dzień surferów. Oni tu po prostu mają rajskie fale. Zobaczcie to, co tu widać, jaka jest plaża. O, my tutaj już jesteśmy, tam Benek. Dobra, teraz coś wam pokażę. Nasza miejscóweczka. Benek sobie tam stoi, tam jest taka enklawa. Cała masa surferów przyjechała. Dlaczego? Dlatego, że mamy zachód słońca. Czekamy, jak widzicie, na zachód słońca. On już będzie za chwileczkę, za momencik. No i o zachodzie słońca gdzieś sobie będziemy lampkować. Taki romantyczny wieczór, się napierdolimy trochę i pójdziemy spać. Często mnie pytacie. Przyszli wędkarze na zachód słońca. No tam już nie będziemy patrzeć, jak to słońce zachodzi. O, ale w sumie jest super.
Nie wiem, czy to będzie widać, bo jak widzicie, jest ciemno w nocy. Tam świeci Łysy. Łysy tak wygląda za góry. A tutaj są kamperki. No, a tutaj my oglądamy sobie projektorek. Mamy kino. Tak. I moi wszyscy trzej obserwujący, oglądają razem ze mną kino. No, w sumie tak się kończy nasz wieczorek. Dotarliśmy na samo zakończenie naszej podróży na La Pelosa. Jesteśmy na La Pelosie. Z danych statystycznych jutro będzie 1 listopada, czyli 31 października. Jak widzicie, już taka pogoda, znaczy jaka pogoda? No pogoda jeszcze jest super, tak? No, można sobie wejść do wody jak na załączonym obrazku. Woda jest cieplutka, jest mega nagrzana. Trochę wieje, bo te falki, jak byliśmy na La Pelosie dokładnie miesiąc temu, to tutaj było całe mnóstwo ludzi i tafla wody stała. A dziś jest taki lekki wiaterek, lekki wiaterek. No i jak widzicie, jest już tak mocno grubo po sezonie. Tak z ciekawości, to La Pelosa cały czas jest płatna nawet po sezonie, to znaczy dzisiaj przyszli, nawet jak żeśmy tutaj weszli na tą plażę, to przyszli sprawdzić bilety, i oczywiście jakbyście tam przyszli o 17 czy 18 w to miejsce, to byście nie płacili. Koszt biletu to jest 3 euro. Dzisiaj się będziemy kierować już w stronę promu tak naprawdę. Wypływamy jutro, choć jest to możliwe, że wypłyniemy dziś wieczorem, tak? Nikt nie powiedział, że nie. Ale zobaczymy, czy wypływamy dziś wieczorem, czy jutro wieczorem. No, zobaczymy. W każdym bądź razie to już jest nasz, można powiedzieć, ostatni dzień na Sardynii. Witajcie w naszym już ostatnim dniu na Sardynii. Tak jak wczoraj żeśmy byli na La Pelosie i mówiliśmy, że wracamy, to tak, wracamy. Jesteśmy dosłownie na tym samym miejscu, gdzie byliśmy. Kto nie wie, to jest to van Szczepana. Szczepana pamiętacie z programu Slowersów. Tutaj stoi Benek naprzeciwko. Kiedyś tutaj Slowersi stali, teraz my stoimy, a van Szczepana cały czas tutaj jest. W każdym razie miejscówka jest torpeda i tak jak mówiłem, myśmy od tej miejscówki zaczynali i na tej miejscówce kończymy. I pokażę wam jeszcze tutaj widoczek od tej strony. Poranna kawka dla wszystkich. I teraz tak, zobaczcie, jest jedna plażyczka, druga plażyczka i tam jest trzecia plażyczka hotelowa. Latem torpeda. No, tą górkę kojarzycie. Kto nie kojarzy, to sorry, winę tu, ale to... Aha, to nie jest Gibraltar, podpowiadam. Ale wygląda jak Gibraltar. I słuchajcie, my teraz z tego miejsca tak naprawdę pijemy sobie kawkę, jeszcze takie ostatnie rozmowy, lecimy do Olbi i nocnym promem będziemy stąd wylatywać na Livorno. Niestety jest już mglisto, jakby nie patrzeć 1 listopada robi robotę, aczkolwiek jest nadal ciepło, bo mamy ponad 20 stopni, chociaż już w bluzach siedzimy. Słuchajcie, teleportowaliśmy się na parking przy porcie. On mniej więcej tak wygląda, jak widzicie, stoją tutaj kampery, nie tylko my tu stoimy. Tutaj jest Benek zaparkowany. Szczepan pojechał zorientować się jak z biletami. Tam jest promik, ale dał nam znać, że bilety można kupić po godzinie 18. Więc jest teraz tak pytanie, zaraz będę z nim rozmawiał, czy kupujemy przez internet, czy poczekamy na 18. Chociaż dzisiaj raczej będzie pusto, nie widzę tutaj jakiegoś takiego
zagrożenia, więc pewno przy kasie kupimy. Zaraz się wszystko mniej więcej to okaże. Jak przyjedzie Szczepan, to obgadamy sytuację. Ogólnie wylądowaliśmy teraz w takiej fajnej knajpce. Znaczy tak, tu jest jedna knajpka, tu jest druga knajpka i tu jest taki zwyczaj. O, Szczepan sobie robi zdjęcie, dobra, proszę. A tu jest taki zwyczaj, że zamówiliśmy i oni nam przynieśli karteczkę, co żeśmy zamówili. I z tą karteczką idzie się potem do środka zapłacić. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, że przynieśli, myślałem, że to jest rachunek. Ale to nie jest rachunek, to jest normalnie kartka, co żeśmy sobie tutaj zamówili. Ogólnie to jeszcze czekamy na jedzonko tak naprawdę. Zresztą zaraz zobaczycie, co tu wpada. Słuchajcie, ja zamówiłem sobie angusta, więc mam tutaj, jest taki anguścik, tak? Nie, ty masz cytrynkę, Zostaw mi to. Kalmary z cytrynką. Kalmary z cytrynką, Adrianka na pewno ich nie będzie jadła, więc ja je zjem. A kurczę, u Szczepan, co to jest? To jest amatriciana. Amatriciana. Pomidor z sosem amatriciana pomidorowy. Jest jasny, że nie jest taki mocno pomidorowy, tylko ma dużo serów i jest taki pomarańczowy, nie? Dobra, amatriciana. Amatriciana, stek i kalmary, których Adrianka na pewno nie zje, więc ja będę jadł. Myśmy już zjedli naszą kolacyjkę, już się trochę ściemnia, opuszczamy, że tak powiem, ten lokal, a raczej opuściliśmy. No i ogólnie rachunek był po 55 euro na głowę, także takie raczej normalne. Nie, normalne są tu ceny, nie są jakieś tam wygórowane, nie zapinają cen. Koperto przy stole nawet było nie 2 euro, a 1,5 euro, co z reguły powinno być 2 euro. Teraz już idziemy zorganizować sobie bilety na prom. Słuchajcie, wylądowaliśmy na promie, ale coś Wam pokażę. Za kamperami stoi taka ładna Ferrarka. Bardzo ładna, nie powiem. No i Ferrarka, Szczepan, no i my. I już Wam opowiadam historię, jak żeśmy się tu znaleźli. Ogólnie mieliśmy do wyboru 2 promy, jak wiecie, Mobi i ten, którym teraz płyniemy, czyli Grimaldi. Mobi płynie godzinkę wcześniej i godzinkę wcześniej przepływa. Kupę sklepów tutaj jest takich beztłowych. Mobi przepływa godzinkę wcześniej wypływa. Ale zdecydowała... Boże, zasapałem się, bo wychodziłem po schodach. Słuchajcie, ogólnie mieliśmy do wyboru 2 promy. Mobi i Grimaldi. Nie będę ukrywał, że zadecydowała cena na Grimaldi było dużo taniej, bo płyniemy dokładnie za 107 euro, więc za niecałe 500 zł, kamper 2 osoby. A Mobi był chyba dosłownie o 50 euro droższy. A teraz jest tak zwane polowanie na łóżka. Każdy będzie sobie spał w swoim miejscu. Raczej tutaj nie ma problemu ze spaniem. Jak widzicie, jest bardzo dużo miejsca. Wystarczy sobie po prostu rzucić. Okazuje się, że będzie tutaj koncert, że jesteśmy na sali koncertowej. Na sali koncertowej za bardzo nie wolno spać. Ale jak się skończy koncert, to idziemy w kimę. Będziemy za chwilę wypływać. Za jakieś 5 minutek. Wszyscy są już zapakowani. Mniej więcej tak port wygląda. Jesteśmy na samej górze i z takich ciekawostek to ten statek ma tutaj basen. Pewno jest czynny na lotem, ale ja Wam coś pokażę. Tu idą 2 takie psy. Ja nie wiem, czy to są psy, czy małe źrebaki. A nie zobaczycie. No, minęła już cała nocka za nami. My teraz, jak widzicie, wpływamy do Livorno. Livorno jest bardzo dużym portem, takim przeładunkowym.
No i teraz się będziemy kierować. Szczerze, mamy plan ataku na Sienę lub Florencję. Zobaczymy, zaraz się dowiemy, dlatego że po wysiągnięciu z promu będziemy szukać serwisu. I teraz takiego mam mega pro tipa, jeśli chodzi o nocne pływanie. Albo decydujecie się zapłacić 100 euro za kabinę i śpicie w tej kabinie tak kulturalnie, rano wstajecie wyspani, albo weźcie ze sobą kocyk, poduszkę lub śpiwór, jeśli macie, bo na promie są bardzo zimne noce. Jest włączona klimatyzacja i ta klimatyzacja potrafi dać mega w kość. Oni jej w ogóle nie włączają i nigdy jej nie wyłączyli. Więc jeżeli zdecydujecie się płynąć w nocy i nie weźmiecie kabiny, to gruby dresik, kocyk, poduszeczka lub śpiworek obowiązkowo. Inaczej macie noc nieprzespaną. Taka jest prawda. Dobra, słuchajcie, my teraz idziemy już do auta i będziemy zjeżdżać. To pewno się później zobaczymy. Witajcie. My już jesteśmy w drodze powrotnej do Polski. Mamy taką miejscówkę, jak widzicie. O, tutaj żeśmy spali pod takimi wielkimi wieżami RTV. Spało się idealnie. To nieprawda, że z naszą głową coś się stało. Nie, to są plotki. No jak widzicie, parking jest taki olbrzymi z widokiem na cmentarz, więc okolica cicha i spokojna, bez żadnych, że tak powiem tak. Ale ogólnie to jesteśmy nad Gardą i teraz tak naprawdę zjeżdżamy na dół. Jak widzicie, troszkę pogoda jest pod psem, ale z tego co do nas doszły wiadomości, to na przykład Florencję tak zalało, że tam wszystko pływa, samochody pływają z rzeką. Adrianka, gdzie jest ten? No, to białe do zatykania. Tu jest, dobra. Muszę zatkać kominek. Nasz kominek od trumy, bo robimy cabin crew i lecimy na dół na parking. To my tu jeszcze chwilę tak w drodze do domu pourzędujemy chwilkę nad Gardą. Ale dobra, już zaraz do Was wracam. No, słuchajcie, przyjechaliśmy. Już Wam pokazuję gdzie. Zobaczcie. Mamy taki parking. No jak widzicie, pogoda jest pod psem, czy pod budą, nie wiem jak to się mówi. No ale tam zjechaliśmy z naszego cmentarnego parkingu. Stanęliśmy przy gardzie? Nad gardą? Nie wiem jak to powiedzieć, poprawcie mnie. Nad samą gardą, prawda? No i tutaj akurat sobie mamy chwilę takiego przystanku, żeby nie było, że nie będziemy zwiedzać, bo my jesteśmy w drodze powrotnej do Polski. Ale taki przystanek na odsapnięcie, za porobienie tam swoich zawodowych spraw, popracowanie takie na chwilę. No i zobaczymy. Gdzieś nasza pogodynka mówi, że ma tutaj dzisiaj być słonecznie, więc zobaczymy, czy się doczekamy. Ale w każdym bądź razie jest klimacik fantastyczny i taka miejscówka, jakby można było tu już kimać. To już jest fajna, pod palemką, jedna palemka, druga palemka, benek, ławeczka. Tutaj by się wieczorem siedziało z widokiem na Gardę, więc miejscóweczka jest fajna. Brakuje tylko cudownej pogody, no ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Dobra, idę zjeść. Przede wszystkim idziemy zjeść śniadanie. My już po śniadanku, śniadanko było szybkie, teraz lecimy Gardą. I tak ogólnie miałem nie kręcić, no ale tak zobaczyliśmy, że my przez tą Gardę to głównie tunelami jedziemy cały czas. Takie olbrzymie. Niektóre oczywiście tunele są wąskie ze światłami, a niektóre I dlaczego mnie to dziwi? Bo jechaliśmy wcześniej drugą stroną Gardy i tam nie było ani
tak, stroną wschodnią żeśmy jechali. Nie było ani jednego tunelu. A tu praktycznie z tunelu na tunel wyjeżdżamy. Nie no, tam są domy odkryte. Odkryte. A tu jedziesz przez głęboką Nie wiem jaki to górę. jest tunel odkryty. No mówiłam Ci, że są te... Te, no dobrze, okej. Czyli tam są te. Też wiecie, prawda? O, te właśnie. O, O, te. Teraz zobaczcie jaki jest elegancki widok na gardzie. Już tak chmurki się rozchodzą. Faktycznie słonko zaczyna wychodzić, tak? Ta pogoda tutaj się rozpogadza, ale jest garda ma ten swój obłędny urok i myśmy powiedzieli, że na bank gardę musimy zrobić. No i teraz zobaczcie jak to się A tutaj nie wjeżdża ma. do takiego odbytu, prawda? No zobaczcie, że to jest normalnie ciemno, nieoświetlone, kapie z tych skał, jakby to przed chwilą ktoś kuł. No jest klimacik niezły, ja wam powiem, no ale jest urokliwie i mimo tej paskudnej pogody jest mega urokliwie się jedzie wzdłuż wybrzeża te gardy, naprawdę. Czy są tutaj dzikusy? Powiem wam szczerze, że sam muszę zobaczyć jakie są możliwości spania na dziko na gardzie. Na pewno nie w sezonie, to można sobie, ale poza sezonem ja myślę, że raczej będzie można coś przy gardzie, bo myśmy spali, ale no myśmy spali oddaleni od gardy jakieś tam 500 metrów na cmentarzu, tak jak mówię. Ej, nie, spaliśmy na tym Na parkingu przy cmentarzu. Camper Placu. Był, nawet toaleta była, tylko że nie czynna. Dzisiaj? Nie, Tomek, tak, wtedy. Ale mówię, że dzisiaj. Ale Ty nie powiedziałeś, że dzisiaj w nocy. Ja mówię wtedy. Byliśmy tu 2 lata temu. Ja wam powiem, że ta trasa zaczyna być coraz bardziej fajna. Zobaczcie jakie są widoki. Niby człowiek jedzie tunelem, no ale tak naprawdę ten tunel jest na filarach, jest na filarach z prawej no, strony. I liczyło się jako Tak. 2 km. Tunel miał 2 km, ale jest widokowy cały czas i wyjeżdża się z takiego tunelu na kolejny i teraz mamy wodospad. Nie, ja nie wierzę, mamy kilometra. wodospad. Coś Słuchajcie, zaraz pięknego. zobaczycie, tam widać wodospad. Nie zobaczycie. Ja. I już znowu wjazd. My już jesteśmy teraz w miejscowości Riva del Garda. Objechaliśmy zachodnią część Gardy. Objechaliśmy zachodnią część Gardy i teraz będziemy już kierować się w kierunku Alp. I teraz tak, Adrianka mówi, zobacz jak ci ludzie są poubierani. Tak, bo muszę zaznaczyć, że na dworze jest 10 stopni. Tak, w tym miejscu na dworze jest 10 stopni, a my już... No co mamy, słuchajcie, no 3 listopada, tak? 3 listopada i teraz będziemy... My się kierujemy teraz w kierunku Innsbrucka, więc żeśmy sobie wzięli taką fajną trasę widokową przez Alpy, ale to też jeszcze wyjdzie w praniu, bo to nic pewnego. Zobaczymy. Witamy w czapeczce, witamy. Tak. Zobaczcie jaki piękny widok tam mamy. Dziś o poranku spaliśmy tutaj w Austrii na takim parkingu. Przyznam szczerze, że jego nie ma na Park4Night. Jest bardzo fajny, taki spokojny, prawie że spokojny, pod warunkiem, że straż pożarna nie będzie wyjeżdżać i nie przejeżdżają tędy pociągi, które przejeżdżają co godzinę w trybie takim ekspresowym, jak Pendolino. A tak poważnie, słuchajcie, my jesteśmy w drodze już do Polski. Teraz będziemy się kierować na punkt zrzutu na punkt zrzutu serwisowy. Mam tu już wyznaczoną, przygotowaną trasę, więc serwis zrobimy sobie za godzinę. Jeszcze raz rzut i lecimy.
No dzisiaj przyznam szczerze, że będziemy jechali z przepięknymi widokami. 1,5 miesiąca na Sardynii, a powrót jest... Aha, dzisiaj w nocy mieliśmy tam minus 3 stopnie, teraz mamy 1 stopień nad ranem. Więc jest taka dla nas olbrzymia różnica, olbrzymi skok temperatury. Wylądowaliśmy chyba pod oczyszczalnią ścieków Grasału. No i tak naprawdę oni sobie tutaj zrobili punkt serwisowy kampera. Jestem pod wrażeniem. Adrianka przeczytała, że tutaj robi się chemiczną i zaraz do tego dojdziemy. Tutaj jest przycisk do oczyszczania, mycia ręka od spodu. O, tam jak zrzucimy. A tutaj mamy, zobaczcie, świeżą wodę i prawdopodobnie to jest właśnie WC, więc zaraz będziemy to oglądać, ale rzucamy 10 centów, 20 centów, 50 centów i euro, w zależności co tam posiadamy. I ja nie wiem, ile kosztuje ile kosztuje kaseta Freshwater. Pisze tutaj fekalia 1 euro. 1 euro. No. A tutaj za 1 euro, no to tak, no bardzo fajnie. 100 litrów wody za 1 euro, kibelek za 1 euro. Słuchajcie, mega tanio w porównaniu do tego, co było na Sardynii. Na Sardynii z reguły nas to kosztowało od 10 do 12 euro. Średnio było 10 euro, ale no nieraz trzeba było dać 12 euro za serwisik, ale to nie tak, że nie było darmowych serwisów, no były też. O kurczę, o nie, ale zatrzymaliśmy się na chwilkę na takiej stacji. Paliwko tutaj w Niemczech jest po 2,10, diesel jest 2,10 euro, a zaraz wjedziemy na ten, ale słuchajcie, no ja niestety muszę ciągle jeździć na tym AdBlue, jak widzicie. Po przejechaniu u mnie 5000 km zapala mi się tam strzałeczka, że trzeba uzupełnić AdBlue, więc my sobie je tutaj teraz uzupełnimy. Muszę tego pilnować, to się tak zakłada. A, dobra, spoko. Słuchajcie, ja już to robiłem, ale z racji tego, że to jest raz na 5000 km, to człowiek zapomina. Więc tak, muszę odkręcić. AdBlue. Ok. AdBlue odkręcone i uwaga. I zakręcam ten czubeczek. No ma to ręce i nogi, prawda? No ma to ręce i nogi. Ok. Proszę, jest taka rurka. Więc ja sobie teraz tutaj naleję to. A ciężko mi nalać trzymając kamerę. Więc zaraz do Was wracam. Ogólnie żeśmy już jechali, ale powiem Wam, że zobaczyłem, że tu ludzie stoją i zdjęcia robią, więc szybki przystanek. Postawiliśmy znowu bęka tak na minutkę dosłownie i lecimy tutaj zobaczyć, co oni tu takiego obserwują. No i zobaczcie, no jest, dobra, jest widoczek, jest faktycznie ładna, piękna panorama. Jak widać na załączonym obrazku, mamy przepiękną panoramę. Jest tutaj fajna knajpka. Jest zarębista knajpka. No jest widoczek, jest. No nic, słuchajcie, my też chcielibyśmy zaliczyć Austrię, więc do Austrii się gdzieś tam przygotujemy niebawem. I może zrobimy Austrię zimą. Jest ciekawe. I można by było spróbować, no bo oni tutaj z tego, co już się dowiedziałem, mają takie kempingi. Mają tutaj takie kempingi z ogrzewaniem. Może, no nie to, że kampera grzewa, ale w sumie muszę to rozkminić. No bo jak się przyjeżdża na kemping, podłącza się do prądu, mamy ten prąd w środku, no to już jest tam ciepło i faktycznie można było tutaj przezimować.
No i tak naprawdę kończy się nasza podróż, a tak już w telegraficznym skrócie mogę powiedzieć. Potem zrobię jakieś takie podsumowanie, ale w tym momencie mogę powiedzieć, że przejechaliśmy 5923 km i półtora miesiąca 5923 km. Można sobie tam, każdy może sobie to przeliczyć po swojemu, ile by kosztowało, a ja podsumuję to w późniejszym czasie, ile mniej więcej pi razy drzwi nas to kosztowało. Słuchajcie, na tym kończymy, żegnamy się do następnego razu, a zresztą okazuje się, że to chyba już nawet niebawem.